Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zabierzemy was w podróż do czeluści Krakowa. A dokładniej do kawerny Wielkanoc, także chodźmy do środka. Pamiętajcie, że w tym roku lecimy po 1 000 000 subskrypcji. Albo i więcej. Ale zapraszamy do środka. Znajdujemy się w kawernie, ale czym ona jest? Jest to pusta przestrzeń wykuta w skałach. Może jeszcze tego nie widać, ale potem zobaczycie. Ta jest jedną z większych. Wybraliśmy ją ze względu na wielkość. Znajduje się na wzgórzu wielkanocnym. Ona zalicza się do jednej z elementów twierdzy krakowskiej, a została wybudowana przez Austriaków. Mniej więcej datuje się to na 1914-1916. Ta konkretnie została wykuta w wapieniach w okresie Jury Późnej. Na początku służyła Austriakom jako miejsce schronienia oraz magazyn amunicji. Natomiast pod koniec XX wieku przekształcili ją na magazyn. Jak już widzicie, w tym miejscu ona zaczyna się poszerzać. Jej chodnik początkowo ma szerokość 0,9 do metra. Tutaj nawet w najszerszych miejscach, ona będzie miała około 2 metrów. System korytarzy jest bardzo rozległy, a żeby wam to przedstawić, musimy spojrzeć na dół, na mapę. Znajdujemy się przy wejściu numer 2. Możecie zauważyć jedną rzecz, szczególnie jak już chłopaki opowiadali, jak wchodziliśmy. Tu na mapie jest widoczne, że to jest teren obudowany, czyli już przystosowany do wejścia takiego schronowego. My będziemy się poruszać po terenie już stricte wykuty w skalę, takim bardziej naturalnym. I mogą was zaciekawić następne wejścia. No niestety możemy skorzystać tylko z jednego. 6 jest zasypany, a 4 i 5 jest zakratowany już dla nietoperzy, które zimują tutaj. Ale pomimo, że korytarze mają 350 metrów, postaramy się zwiedzić wszelkie dostępne. Także chodźmy w głąb. Ja myślałem, że to jest taki kolor, a to jest po prostu smolone. To się paliło. Tak, jak dotkniesz palcem, to zostaje czarne. To musi być wapień jest biały. Tak. Tutaj widać w środku. Tak. A, i druga rzecz. Nie wiem, czy tu przy wejściu było to bardziej widoczne, że krople wody, które skapywały stąd. Dzisiaj mocno pada, a nad nami jest, nie wiem, 3 metry ziemi, 2 metry. No im głębiej będziemy wchodzić, to nasze... Ale chodzi o to, że mimo wszystko ta woda przebija przez skały. Możesz zrobić test bąbla. Jest równy. No, tego bąbla. Czekaj. No taki troszeczkę, zobaczymy później. Jak będziemy wychodzić. Dobra, wbijamy do środka. Zobaczcie tutaj. Co? fajnie Pęknięcie przeszło. Rzeczywiście, czekaj, trochę za mocno światło W ogóle ustawione. powiem wam, że czytałem, że to jest... O, karta się zacięła? Karta mi się zacięła, ale powiem do twojej kamery. Czytałem, że ogólnie tylko podczas deszczu w niektórych miejscach właśnie przy takich pęknięciach leje się z tego woda, kapie bardziej, że jest to dosyć suche miejsce i możemy to potwierdzić, bo pada, a no tam z brzegu... Co? No, to zwróciłem, schody i tak dalej. Zawału prawie dostałem. Jakie to jest wielkie! Ale w pierwszej chwili myślałem, że ktoś się goni, czy A coś. za nami? Patrzcie, kolejne. To ty powiedziałeś? Co? Myślałem, że to Łukasz. Nie, Bo to takie echo jest. Kończąc temat Konrada, tak, Jest tu sucho. Ty masz mocną latarkę, Kądziu? Weź tam przyświeć. Obczajcie sami. I teraz idąc w prawo, wydaje mi się, że dojdziemy do takiego końca jelita, co nie? Ale Z widzicie... jelita grubego do jelita średniego. Czekaj. No? Poleś światło. Nie świeć tam. Ja? Wydawało mi się, że tam naturalne światło pada, jako to drugie wieś. Nie, tu nie ma dostępu światła, ale gdzieś są systemy wentylacyjne. Tu się ładnie musiało hajcować, że są aż te ściany powalone. Sądzę, że nie jedno ognisko było to robią. No. Zobaczcie, jaka jest rampa zrobiona. Mam nadzieję, że tak. Już oczywiście chłopaki tam rozkminkę toczą, a ja idę sam. Zaraz wraca. Możemy zrobić quiz, czy po pierwsze Kuba wróci żywy, a po drugie na ilu filmach Konradowi zawiesiła się kamera. Mega to jest. O, stop. Ty, tu jest wejście numer 1. To dobrze mi się wydawało, że światło jest. No i ono nie jest zasypane. Jedynka nie była. Można się... Tak? Jedynka miała być otwarta. Można się wciągać bez problemu. No czekaj, musiałbym teraz spojrzeć na mapę, bo nie wiem, w którą stronę jest to jelito. Czyli tu mamy dwójkę, tu. No to tutaj, tu była ta hala po środku, czyli tam będzie to jelito zaraz. Będzie odejście będzie w lewo i jelito, co nie? Zobacz, tutaj już jest trochę bardziej to białe. No. Taki będzie kwadrat, o to co tutaj widzicie. No dobra, pójdziemy i potwierdzimy. Tu powinno być możliwe do obejścia dookoła. No i coś niby jest.
Czekaj. Tam są schody. Nie, a tu są schody, no. Dobra, No. Ale tutaj jest zejście, więc to pewnie można obejść dookoła. tam są schody jakieś. Wyjdźcie tam, ja pójdę tu, zobaczę czy się znajdziemy. W ogóle to miejsce chciałem im powiedzieć, no ale już trudno. Widzicie, też pewnie mówili o tych schodach, że to miejsce mi przypomina bardzo Lizę. Zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć pierwotnie tego koloru, czyli białą skałę wapienną. Jak to Kuba powiedział na początku, późna Jura. Zupełnie inna skala, ale inna myśl, wiesz, inne pokolenia i tak dalej, ale zobacz, w Odessie te katakumby przeogromne, ale też kute w piaskowcu, tutaj wapień, czyli ten lżejszy kamień, też adaptowany na twierdzę. Może nie twierdzę, ale Tutaj jest wiesz. wejście numer 3. I ono, potwierdzamy, też jest możliwe. A tam jest Konrad, no. Czyli to jest to kółko, które zrobiliśmy. Tutaj w ogóle są łapeczki i tutaj chyba ludzie sobie imprezy robią. No, na to wychodzi. Tak jak w wielu różnych miejscach byliśmy, tak myślenie jest dosyć podobne, tak jak tutaj do okolicznym tego miasta jest twierdza Kraków, tak zaadaptowano ten lekki wapień na schrony i na magazyny. Magazyny z amunicją, dokładnie. A Magazyny. z czym się wam to kojarzy? Mi chyba najbardziej albo z Lizę, albo z Odessą. No. Mi z Odessa Odessą chyba najbardziej. też był w Łapień. Nie, Piaskowiec. to jest Piaskowiec. No, dlatego to jest bardziej stabilne, to nie? Ale przede wszystkim nie Odessa się kojarzy, ale to też zamysł ten sam. Nie, fajne miejsce. W ogóle nie wiedziałem, zawsze tak jest, że jak widzisz takie zdjęcie na miejsca na zdjęciach, nie robi to na tobie wrażenia. I dopiero jak tutaj przyjechaliśmy, Tak. mimo to, że widziałem jak to wygląda, dopiero tutaj poczułem klimat i mogę stwierdzić, że fajnie. Tu jest ciepło. No, na pewno lepiej niż na zewnątrz, nie pada na A łeb. podejrzewam, że ktoś tu ognisko zrobił, dlatego jest przysmalone. I się nagrzało. I się nagrzało, się trzyma. A Łapień dobrze trzyma. Tak jest. Wapień najlepiej trzyma. Nie jestem geologiem, nie znam się zupełnie, ale zobaczcie, zupełnie inne warstwy tych kamieni. I może teoretycznie to jest ten wapień. To by trzeba było się zapytać Leona. Ale widać, że to jest wykute. No, Leon by może coś powiedział. Ale na pewno by coś powiedział. Jeszcze promieniowanie by znalazł. O, a tu mogliśmy wziąć dozymetr. Z aparatem ucieczkowym. No i dobra, są takie, kolejna duża hala to jest ta twoja, tak? Czyli musimy dojść do chodnika numer 2. Wydaje mi się, że to właśnie w tych halach były tutaj jakieś półki czy stojaki właśnie Te magazyny, no. różne rzeczy. Wiecie co, i właśnie na skromni to nie wygląda, ale na magazyn idealnie. Tak. Prawda. Znaczy, pamiętacie co byliśmy nad morzem w tej szczelinie przeciwlotniczej? No tak. No, też, o, jak czuć powiew wiatru. To ona też pełniła rolę schronu. Taki wspominkowy odcinek w ogóle. Czekaj, tam jest 2, tak? Nie, 1. Tam to szliśmy. Miło wspominam ten odcinek, ponieważ zgubiłem swój nóż i go znalazłem. Czujecie jak ciągnie? Aha. O, i zobaczcie. No tutaj to... To jest 5 albo 6. Czyli to będzie zakratowane zapewne. Zakratowane Albo zakopane. albo zakopane, ale czuć powiew wiatru, więc pewnie są kraty. No, są kraty i świeża pizzałka w ogóle jest. Teraz sosik. Nawet końcówka. No i tu są kraty, a tutaj są kraty już wyłożone, ty. Aha, Kraty są wyrwane. to nic dziwnego, że tu świeża pizza była. No, a z drugiej strony były kraty? Tak, były tam kraty to. No to jest 5 i 6. I tam chyba jakiś fort powinien być jeszcze. Czyli my wyszliśmy Dobre, na co? przestrzał tej góry. No, Bo my stamtąd szliśmy. z drugiej strony, dokładnie. Fajnie. Przeszliśmy górę. Spoko, tylko nie górą, a dołem. A, i udowodniamy, Beside że the pada. mountain. Tak. I zobaczcie, mieszkacie sobie tutaj, a zaraz obok macie kawernę wielkanocną. Ty, ja bym w Ciekawe, ogóle czy tutaj przychodzą na święta poprowadziłbym, jaka ty, od święci. siebie zrobi taki przekop. Tunel? Tutaj wykop, tutaj wyjście, to bym zagrodził. Tak było w kanałach powstańczych w Warszawie. Że ludzie tak. mieli z piwnicy połączenia No. z kanałami i uciekali, przekuwali się, co nie? Jesteśmy tu Zgadza się. albo tu. Nie, czekaj. Tutaj. Tamta jest zakratowana. Tak, bo to jest po drugiej nie, stronie. tu jesteśmy, Nie. bo tamta jest tam. Możliwe, że tak, Dobra, ale nie więc Więc zabiorę. jesteśmy tu, No. co nie? Weszliśmy tędy, skręciliśmy tu. Tak, nie. Tędy szliśmy, Dobra, gdzie idziemy skręciliśmy teraz? tu, bo ta jest zakratowana. Tak, teraz się musimy cofnąć tu i wejść tutaj. Tak, jeszcze mamy ten I cały tu będzie obszar do największe, zobaczenia. największe pomieszczenie. No. A to jest to, ten kwadrat, który chciałem zbadać, co nie? No dobrze, I no to jelito tutaj. to No chodźmy to tam. idziemy. A o to ci z jelity chodziło. Łukasz ciągle rozkminiacz. Czy Kuba ma obstrukcję? Przeważnie ma.
Starość nie radość. Młodość nie wieczność. Ostatni rok, gdzie mamy dwójkę z przodu. No moje plecy myślę, że mamy... O kurde, moje kolano! O, to jest Ale mi tak. strzeliło. Podrada 30 będzie było. 30 jest coraz bliżej. A dzisiaj jechaliśmy i mówiłem, patrz w lusterko, 30 nas goni. Gdzie? Nie widać. O, jednak dogoniła, przegoniła, dlatego nie widziałem. Tutaj, Czekała na mecie. tutaj bardzo dobrze widać, że właśnie ta część jeszcze jaki pająk wielki. Że ta część była betonowa, a ta część tutaj już jest wykuta bezpośrednio w kamieniu. Ale tych kanałów wentylacyjnych jeszcze bym poszukał. No to szukamy. No właśnie, bo one też miały wychodzić na zewnątrz. Tak. Pytanie, czy nie są, wiesz, już pozasypywane. Tam weszliśmy, to teraz widzicie takie małe światełko. Musimy w prawo. Czyli musimy iść tutaj. Chodź. Fajnie jest to zrobione, co nie? Takie przewężenia. Rizę mi to przypomina, jak wtedy z Leonem skakaliśmy po tych. I też były takie większe właśnie węzki korytarz i nagle wychodziłeś na taką Tak. dużą falę, no. Austriacy strategzy tam 100 parę lat temu zrobili tutaj das ist gut magazin for amunicję, sorry za ten. Mija 100 lat. Mija 100 lat. Fajnie jest to zrobione. Jeszcze jedna rzecz, bo my chodzimy dalej po tym wapieniu, który spadł z góry. Pytanie, jak docelowo to wyglądało? Ile tam tego jest usypane? Ciężko powiedzieć. Bo wiesz, to jak Dużo spada na jeszcze dół, ciągle spadało. ale to widać jak się oberwało. Zobaczcie, jaka tu jest dziura wydarta, co nie? Widzicie? Ale To zaraz się możemy tam wam ciągnie. powiedzieć, jeśli chcecie, z czego jest właśnie to, po czym chodzimy, więc zaraz wam powiemy. I teraz, udając profesjonalistę, dno tego zbiornika podgórskiego pokryte jest Ty jesteś nam. Rumorem? rumorem skalnym, z wapnia, piaskiem i iłem. Pięknie. Ale Dziękuję. teraz 3+. ale musimy Na odkryć, zachętę. dużo większą tajemnicę. W początku XX wieku naukowcy zastanawiają się, co to jelito na końcu tego korytarza. Co je jelito? Chodź. Dokąd prowadzi jelito? I jak nic, słuchajcie, to Ej! Tu jeszcze powinny być tory. No tak. Były Pozostałości że po torach. Zgadza się. Co Nie za znalazłeś? często się z tobą zgadzam. Co to jest? Nic, CBD. Herbata konopna. To tobie z kieszeni wypadło? Nie. Kolejne wejście, od noga w prawo, o! I teraz to jest ten kwadrat, wokół którego można chodzić. Czyli jak ty wejdziesz tam, to zaraz się powinniśmy tu spotkać. A to jest twoje jelito? Czyli to jest to jeliczo sławne? Jeszcze nie tu, ale zaraz będzie. Tu? O! Siema! A tu jest jelito. Jak wielicie? A to jeszcze nie doszedłem, chodźcie. Jeszcze jakieś kawałki pokryte farbą widzę, ale to chyba już ktoś malował. W ogóle jakie echo się tu robi. Patrzcie, jest strzałka na niebiesko namalowana. Ale poczekam na chłopaków w drodze do jelita. Na kolano, bo to już nie te lata. Jak zaczynaliśmy ten urbex, to się było wtedy. Wysportowany, młody. Słyszycie, jak się tutaj zmieniło, jakie jest echo? Aha. 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 Więcej pory wodnej. Tak, w ogóle tu się więcej jakby... Dzieje. Taka mgła się robi, co nie? Ale Jezu, jakbym był w jakiejś studni po prostu. A nie wielicie? No i to jest ten przodek, to jest to jelito. Czujesz się jak kaszanka? I tu prowadziło to jelito. O i patrzcie, ktoś Jest. robił odwiert, widzicie? A myślisz, że to odwiert został, czy ktoś... Nie, ktoś chyba to chciał przewiercić, badać po prostu. Możliwe, że tak. Tu jest jakaś strzałka narysowana. Ja niekoniecznie. Tu jest kolejny odwiert zrobiony. O, To już na taki starszy. na taki starszy dokładnie. I tu jeszcze jest jakieś kółko. Możliwe, że kiedyś miało być to szersze i dłuższe, no sądzę, że no nie ma sensu coś takiego. Ktoś tutaj też podkopywał, widzisz? Też kombinowali ludzie, co nie? I tak wygląda koniec jelita, a dla wszystkich tych, którzy liczą ile razy powiedziałem na odcinku co nie, zawierzam statystykę. Co nie, 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 To jest właśnie co nie, oszustwo. co nie, co nie. Tak właśnie wygląda Zwróciliśmy mu uwagę. wynalazek robaczkowy. Zwróciliśmy Kubie uwagę. Prosiliście nas, powiedzieliśmy. Dobra, chodźcie, co nie? Dobra, co nie? Tu gdzie też jeszcze piasek ten.
Piaskowiec pokazuje. Co nie? Ty, ale jakie to jest miękkie całe. Tu jest twarde, a tu jest miękkie, o. Glina, a nie piasek. Nie, piasek. Zupełnie inna skała niż to. Masz to tutaj? Tak, no tutaj masz jakby przekrój tego, bo widać, że jest rozdzielane na Grzyb pół. wygląda taki, co nie? Tutaj masz odwiert obok od razu. Tak? Aha, rzeczywiście. Co w tym jest śmieszne? Aha, no! Zaiste! No to No jeszcze chodźmy prosto. tędy weszliśmy, a tu już szliśmy. Czyli to wszystko. Tu Kuba zrobił łuchu. A, tak, co mnie strasznie przeszkadza. Test pompona. Czysty? No taki niewiele brudny niż był wczoraj. Brudny? Nie, jak to było? Schludnie. Schludnie, chociaż nasrany. Czyli tak jak lubię najbardziej. I tutaj kończy się nasza wyprawa po wnętrznościach Krakowa. Może obiekt nie jest duży, dlatego krótki odcinek. Ale za to dotarliśmy do jelita, o którym tak marzył Kuba. Bardzo wam na dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji. W tym roku lecimy, już w tym roku musi być 1 000 000. Albo i więcej. No i co? więcej. Do Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Co nie?